Kartka pierwsza. Protokół otwarcia puszki wykopanej w dniu 12 lipca 1948 roku u obywatela Józefa J., zamieszkałego w Łomnicy przy ulicy Generała Świerczewskiego w szopie tegoż obiektu. Zawartość puszki następująca: monety, pierścionki i obrączki. Wszystkie złote, choć ten przymiotnik został zamieniony na tej liście na żółty metal. 37 monet, których wartość dzisiaj wahałaby się od 700 do 1000 zł za sztukę. Złoto, z których wykonane zostały pierścionki, ma niższą próbę. To była kartka pierwsza. Druga kartka to właściwie fragment kalki technicznej z czarno-białym rysunkiem. Widać z góry mieszkanie. Po prawej stronie leży jakaś postać, w ręku trzyma coś w rodzaju torebki. Do pokoju przylega korytarz po lewej stronie. Tam również widać kogoś leżącego na ziemi. Rysownik bardzo wyraźnie zaznaczył 3 guziki na sukience albo fartuchu. Czarno-biały rysunek, ale wokół postaci widać czerwone plamy, narysowane prawdopodobnie bardzo dawno temu, ponieważ już wyblakły. Osoby pokazane na tym rysunku nie żyją. Nie żyją prawdopodobnie przez kartkę numer 1. Jest 15 kwietnia 1948 roku, Karpniki, chłodny, wiosenny wieczór. Mała wieś koło Jeleniej Góry powoli kładzie się do snu. Ludzie, którzy tutaj mieszkają zaraz po wojnie, uważają to miejsce za wyjątkowo piękne, niemniej jednak nieco nudne i nie dające perspektyw. Do 1945 roku Karpniki były miejscowością, do której zjeżdżało mnóstwo turystów. Brat króla pruskiego, Wilhelm, zamieszkał tutaj we wspaniałej rezydencji. Widać stąd Karkonosze, natomiast bardzo blisko pałacu, gdzieś 200 metrów, stoi niewielki domek, który do końca wojny ma adres Fischbach, czyli Karpniki numer 5. Tam mieszka dr Deinert, lekarz, który postanowił po wojnie zostać na Dolnym Śląsku i jak się za chwilę okaże, ma wyjątkowo bujny i tajemniczy życiorys. Kurt Deinert to oczywiście Niemiec. Ma około 60 lat, jest dwukrotnie rozwiedziony. Jego druga żona z 2 dzieci mieszka w Nysie. On natomiast pod adresem Fischbach 5 rezyduje ze swoją asystentką, pielęgniarką Marią Luizą Kittner oraz młodą służącą Gertrudą. Bardzo często w tym domku również przyjmuje na dłużej pacjentów, żeby po prostu wrócili do zdrowia. Doktor Deinert ma tajemnicę. Cała wieś szepce o tym, że poukrywał w swoim ogrodzie, ale także gdzieś blisko domu, być może w lesie, kosztowności. Ojciec Deinerta, podobnie jak on, starają się już po wojnie o polskie obywatelstwo. Deinert desperacko chce zostać na Dolnym Śląsku. Jak wynika z dokumentów, do których dotarliśmy jako jedyni, dr Deinert, żeby zostać w Polsce, postanowił zapisać się nawet do Polskiej Partii Robotniczej. Ale teraz, 15 kwietnia 1948 roku, w domu Deinerta nie dzieje się wiele. Właśnie skończył przyjmować pacjentów, był na zebraniu partii, Maria Luiza myje narzędzia, natomiast Gertruda przygotowuje kolację. Kładą się spać. Godzina 4:30 następnego dnia, jest jeszcze ciemno, kiedy mieszkańców wsi budzi ogień. Myślą, że płonie pałac, ale okazuje się, że pożar wybuchł
w domu Dainerta. Wszyscy biegną w kierunku jego małej przychodni i mieszkania, wybijają okno i usiłują wejść do środka. Chcą ugasić pożar. Po drodze natykają się na ciało lekarza. Leży w kałuży krwi. W korytarzu to ta osoba, która została narysowana z 3 guziczkami na rysunku na kalce technicznej, również we krwi leży jego pielęgniarka. Nie wiadomo, gdzie jest służąca. Okaże się później, że spłonęła na swoim łóżku na poddaszu. Około godziny 9 przyjeżdża lekarz milicyjny, a fotograf robi zdjęcia. Deinert leży na prawym boku. Ubrany jest w lekki płaszcz. Jedną dłonią trzyma torbę z lekami. Dostał 4 kule z broni automatycznej i z parabelum. Zabił go strzał w głowę. Sprawca strzelał z odległości. Pielęgniarka upadła na korytarzu. Ubrana jest w podomkę. Ręce złożyła w geście, który może sugerować, że chciała zasłonić piersi. Ma w ciele 2 kule. Została zastrzelona z bliska. Osmalenia wokół miejsc wlotu pocisku wskazują, że nawet z bardzo bliska. Milicja nie znajduje w domu żadnych śladów stóp, odcisków palców, śladów włamania. Cała wieś przeżywa szok. Wszyscy bardzo lubili doktora Dainerta, ale jak się za chwilę okaże, miał i wrogów, a przede wszystkim wiele osób liczyło na ukryte przez niego rzekomo skarby. Sam fakt, że pielęgniarka Küttner Maria wpuściła morderców w nocy do mieszkania doktora Dainerta, świadczy o tym, że mordercy byli im dobrze znani. Doktor Deinert w ostatnim okresie, szczególnie po otrzymaniu pogróżek za pośrednictwem anonimu, był bardzo ostrożny w otwieraniu drzwi nocą i dopiero gdy pielęgniarka sprawdziła przez okno na pierwszym piętrze, że do drzwi dobija się znajomy, to wówczas dopiero wpuszczała pacjenta. Do tej pory nikt nie wie, co mogło się stać. Milicja stawia więc 3 hipotezy. Pierwsza. Dr Kurt Deinert współpracował z miejscowym Werwolfem. Wiadomo, że członkowie grupy Werwolfu zostali ujęci wcześniej, ale być może został ktoś jeszcze. Hipoteza druga. Doktor, żeby zostać w Polsce i uzyskać polskie obywatelstwo, wstąpił do Polskiej Partii Robotniczej, więc przeciwnicy tej partii mogli chcieć pozbawić go życia. Trzecia hipoteza jest najbardziej prawdopodobna. Doktor opowiadał, że ma poukrywane złoto, cenne rzeczy i że znajdują się one w takiej odległości od domu, że w każdej chwili będzie mógł po nie pójść, sięgnąć i wykorzystać. Ale kto wiedział o tych skrytkach? Milicja zastanawia się także, dlaczego właściwie Deinert został w Karpnikach. Podczas śledztwa wychodzą nieprawdopodobne historie. Okazuje się, że dr Deinert jest człowiekiem dość, nazwijmy to, romansowym. Kilka kobiet zaczyna przyznawać się do tego, że było z nim blisko. Tak twierdziła rzekomo Maria Luiza, czyli zamordowana pielęgniarka. Pojawia się również niejaka Cecylia, która twierdzi, że to jej dr Deinert obiecywał małżeństwo i że to ona będzie spadkobierczynią lekarza. Przy okazji okazuje się, że w pobliskiej Łomnicy mieszka pani Salomea z mężem. To do nich Deinert wywiózł część swojego majątku, między innymi monety, złoto, jakąś biżuterię. Salomea ma romans z Deinertem, wie o tym jej mąż. Ale mąż pożycza również od Deinerta motor i się z nim przyjaźni. Jest jeszcze pani Helena, pielęgniarka z miejscowego ośrodka zdrowia, która również uważa się za narzeczoną doktora. Kilka kobiet, jeden 60-letni mężczyzna i
kilka mieszkań, do których Deinert, obawiając się wysiedlenia po wojnie, ponieważ on ma również wrogów, którzy czyhają na jego dom, wywozi swoje dobra. Są u Salomei, są u Heleny, są u Cecylii i są pochowane również gdzieś w ogrodzie, a także jedna ze skrytek doktora znajduje się za umywalką. Tam rzekomo mają znajdować się najcenniejsze rzeczy. Niemniej jednak tuż przed śmiercią doktora, jego pielęgniarki i służącej w domu nie ma już prawdopodobnie nic cennego, bo Deinert wszystko wywiózł do swoich bliskich znajomych. Co ciekawe, przy ciele Deinerta milicja znajduje ponad 10 000 złotych. To jest spora suma i tych pieniędzy po prostu nikt nie zabrał. Czy była to egzekucja, czy była to zemsta, czy rzeczywiście ktoś zamierzał coś ukraść, ale nic z tego nie wyszło. To wszystko wydaje się kompletnie nielogiczne. Jako pierwsza zostaje aresztowana Salomea i jej mąż Józef, bo po pierwsze u nich milicja znajduje rzeczy doktora, po drugie u nich znajduje się jego walizeczka z lekarstwami, ale najważniejszą poszlaką jest ta puszka z monetami, znaleziona u nich w ogrodzie. To obciąża ich najbardziej. Salomea i Józef zostają oskarżeni o zamordowanie doktora Deinerta z przyczyn finansowych, ale sąd nic im nie udowadnia i zostają zwolnieni. Ciągle nie wiadomo, kto naprawdę zabił lekarza. Druga kochanka Deinerta, Cecylia, dość szybko zbliża się do prokuratora i ustala z nim, że to ona będzie opiekować się teraz częściowo spalonym domem i to ona sprowadza do niego kolejnego lekarza, doktora z centralnej Polski. Zamieszkuje w nim w domu Deinerta i opiekuje się nowo przybyłym lekarzem. To się również wydaje dość podejrzane, ale nikt nie stawia Cecylii żadnych zarzutów. Trzecia kochanka, Helena, przyznaje się, że doktor całkiem niedawno przywiózł do niej swój dywan, radio, gramofon oraz kilka większych rzeczy, ponieważ bał się jednego z mężczyzn, skarbnik, który również czyhał na jego dom. Ale również Helena zostaje całkowicie oczyszczona z zarzutów. To nie ona miała związek ze śmiercią doktora Deinerta i mieszkających w jego domu kobiet. Salomea i Józef są niewinni. Helena jest niewinna. Cecylia jest niewinna. Ksiądz, kochanek Salomei jest niewinny, więc kto zabił? 5 lat później do morderstwa Deinerta przyznaje się pewien mężczyzna z Gruszkowa. Współpracuje z Niemcami, którzy zostali tutaj na tych terenach i opowiada następującą historię. Poprosili służącego, pracującego w Gruszkowie o to, żeby towarzyszył jemu i jego koledze w drodze do domu Deinerta. Weszli do domu. Obydwie kobiety, czyli pielęgniarkę i służącą, zastrzelili na piętrze, a doktora na dole. Służący czekał na czatach. Kiedy wszedł do mieszkania, ponieważ zamierzali zrobić porządek ze zwłokami, spojrzał na to, co się stało, chwycił się za serce i upadł. Na miejscu zbrodni służący dostał zawału serca i umarł. Co teraz robić? Napastnicy zabierają ciało służącego, ukrywają je w krzakach za domem Deinerta, sami zaś szukają skrytek. Nad ranem zabierają ciało służącego znowu do Gruszkowa, zostawiają je w szopie i mieszkańcom mówią, że po prostu umarł naturalną śmiercią. To wszystko by się kleiło, gdyby nie to, że kobiety leżały zupełnie w różnych miejscach, że nie zostały zastrzelone w taki sposób, w jaki mówił o tym mieszkaniec Gruszkowa. Więc dlaczego się przyznał? Z jakiego
powodu chciał wziąć na siebie winę. ...466 kartek w 3 teczkach w Instytucie Pamięci Narodowej, które byłyby świetnym materiałem dla studentów kryminalistyki, ponieważ jest tam bardzo wiele wątków, a istotne jest również to, że w 1948 roku skarbem jest troszeczkę coś innego. Wtedy skarbem jest rower, motor, płaszcz. Salomea, jedna z kochanek doktora, chodzi po jego śmierci w pończochach, w czerwonych pończochach, które nosiła służąca z domu Deinerta, dlatego jest między innymi podejrzewana o udział w tej zbrodni. Do dzisiaj nie udało się tego wyjaśnić. Kiedy czytam te ponad 400 stron, wydaje się, że każdy z bohaterów tej historii zyskiwał na śmierci doktora, ale ten wątek dotyczący złota, które zostało znalezione między innymi u Salomei i Józefa, które zostało potem skonfiskowane przez milicję i zaginął po nim ślad, wydaje się jedną z najlepszych poszlak dotyczących tamtej sprawy.